So we open this vault 2 to 3 times a year when we have this deposit. And in the meantime, there is no energy, nothing here. So when we leave, we switch off the light, and then, as I told you, data can stay here for centuries or millennia. Every film is a self-contained time capsule. And I have a message to French people and want to remind them that Chopin is Polish. Yeah. Instytut Chopina zorganizował konferencję poświęconą archiwizacji długoterminowej. W związku z faktem, że realizujemy od wielu lat projekty cyfrowe, bardzo zależy nam na tym, żeby znaleźć takie metody zabezpieczenia tego materiału, które zagwarantuje nam ich i bezpieczeństwo, i też wieloletnią możliwość przechowywania. Od jakiegoś czasu współpracujemy z norweską firmą Pikul, która zapisuje materiały cyfrowe na rolkach filmowych. Takim nośnikiem jest Pikul Film i sposób archiwizacji, który został przez Norwegów rozpropagowany i dzięki temu spotykamy się w Żelazowej Woli. Cała idea zbudowania nośnika, za który będziemy mogli ręczyć, że przeniesie te dane przez stulecia, była dla nas niezwykle istotna. Dlaczego zdecydowaliśmy się na technologię Pikul? Głęboko wierzymy, że ta technologia naprawdę daje szansę na długowieczność, że efekty projektów cyfrowych realizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina będą zachowane na dużo dłuższy czas. The initial idea of Pikul technology is that you can always access that information in the future. It's based on principles like open source, that the information on how to get the data back is open and available for everyone. And that this information will outlast us as a company, but also the technology itself and the changes of technology, so that you can always understand how to get information back. To convert something from a paper to a PDF-A file is not the same as preservation. It's about chain of custody, it's about describing the context, and that's why we, since 2002, has been caring about the challenges of digital preservation. Wśród naszych gości byli przedstawiciele bardzo różnych instytucji kultury z całej Polski oraz przedstawiciele Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które jest odpowiedzialne za finansowanie projektów ze środków unijnych. Jest to niezwykłe przeżycie i doświadczenie. Mówimy tutaj o bardzo oryginalnej idei przechowywania zbiorów archiwalnych zapisanych na wyjątkowej taśmie filmowej. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy też w posiadaniu różnych rękopisów dzieł, to forma takiej digitalizacji i takiej archiwizacji dobrze by wpłynęła na zabezpieczenie naszych materiałów muzycznych. Uwielbiam uczestniczyć w takich spotkaniach, kiedy można zobaczyć z innej perspektywy, nie tylko z biurka, nie tylko z perspektywy rozliczania projektu unijnego, efekty, tak? Widzieć, że rzeczywiście to, co my widzimy na papierze, przekształca się w praktykę. Bardzo zależy nam na tym, aby nie tylko nasze zbiory, ale także zbiory innych instytucji, a są to przede wszystkim bezcenne muzykalia, które opracowujemy i digitalizujemy w ramach tych przedsięwzięć, móc w ten sposób zarchiwizować i zabezpieczyć. Liczymy na to, że i nasze archiwum ze wszystkimi muzykaliami, które się w nim znajdują, a jest to jedno z największych luterańskich archiwów na Dolnym Śląsku, również zostanie objęte projektem, a dzięki temu dokumenty i manuskrypty, które są tam składowane od XVII wieku, bo tak jest datowana Świątynia Pokoju, będą też mogły być zdigitalizowane i zachowane. Kwestia zapisywania nośników, archiwizowania informacji jest dosyć istotna i dla muzealnika, i dla archiwisty, no w zasadzie dla przedstawiciela każdej jednostki kultury, która zajmuje się jakimś gromadzeniem danych. Udało nam się też kilka z tych rolek zawieźć do Światowego Archiwum Arktycznego. Jest to takie miejsce, w którym w bardzo bezpiecznych i bardzo optymalnych dla tego typu materiału warunkach mogą one być przechowywane. Dzięki naszej współpracy z innymi partnerami, także ich zbiory w wersji cyfrowej mogły zostać zdeponowane na nośniku w Światowym Archiwum Arktycznym na Svalbardzie. Bardzo mi się też podoba ta idea, że mamy możliwość odtworzenia i tego skanera, i jakby tego oprogramowania, które pozwoli nam odczytać te wszystkie pliki. Ktokolwiek złapie taką rolkę w przyszłości, będzie mógł, posługując się tymi instrukcjami, odtworzyć pliki, które są tam zapisane. That's the main idea, that the future generations can have access to this information and trust that this is authentic from whenever this was created back in time.
powinniśmy porządkować te dane bardzo mocno. Powinniśmy udostępniać je i zachowywać je dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków. Zważywszy na straty, jakie polska kultura poniosła, chociażby tylko podczas II wojny światowej, widzimy głęboką i poważną potrzebę podejmowania dodatkowych działań zmierzających do zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego.